Rok 2009. Pojawienie się pierwszych transakcji w sieci Bitcoin. W tym roku mieliśmy 32 000 transakcji, ale sieć rozrastała się z roku na rok, była coraz większa. Doprowadziło to do tego, że w 2017 roku liczba transakcji wynosiła już 103 miliony. To udowadnia nam, że sieć Bitcoin z roku na rok jest coraz większa i rozrasta się do coraz większych rozmiarów. W sieci Bitcoin mamy też górników, którzy zabezpieczają nam sieć i podbijają transakcje. Na początku ich działanie wyglądało tak, że sprawdzali transakcje i wystarczyły same bitcoiny, które były wykopywane co 10 minut. Z biegiem czasu liczba transakcji przybywała w sieci do takiej liczby, że tych transakcji było coraz więcej i górnicy stwierdzili, że będą wybierać odpowiednie transakcje. Oczywiście te, które będą płaciły większe fee. I do roku 2015 średnia opłata wynosiła $10. W roku 2017 w najwyższym momencie wynosiło to $7. Na szczęście dzisiaj te opłaty średnie wynoszą około $1,66. Mamy też Segwit, który obniża nam opłaty i ta sieć jest o wiele bardziej ekonomiczna. Geniusz Satoshiego polega na tym, że oprócz tego, że ci górnicy zatwierdzają transakcje, to mamy też rozwiązany dodatkowy problem informatyczny, tak zwane podwójne płacenie. W sieci Bitcoin nie możemy skopiować Bitcoina i zapłacić nim drugi raz. Nie jest to możliwe, dlatego jest to taka rewolucja, jeżeli chodzi o system płatności. Kolejny aspekt dotyczący Bitcoina była narracja pojawiająca się, że Bitcoinem można płacić wszędzie. Niestety rzeczywistość wyglądała inaczej i Bitcoinem nie można było płacić, podobnie jak z innymi kryptowalutami. Oczywiście są takie miejsca jak Salwador, gdzie Bitcoin staje się narodową walutą, albo bardzo przyjazne miejsca w Europie, jak Słowenia, gdzie rząd jest bardzo lubi kryptowaluty i daje duże możliwości w płaceniu kryptowalutami. Jednakże ta adopcja nie jest taka prawidłowa, jaka miała być. Obecnie Bitcoin stanowi miejsce do przechowywania wartości. Jest to długotrwałe oszczędzanie po prostu swoich pieniędzy, przechowywanie tej wartości w długim czasie. Bliżej mu do złota, ale ma większą przyszłość niż złoto, w związku z tym, że bardzo ciężko jest manipulować nim. W porównaniu na przykład ze złotem, złoto możemy wydobywać w większej ilości, jeżeli zostaną odnalezione złoża i pojawi się więcej na rynku wtedy tego złota. Z Bitcoinem już takich możliwości nie mamy ze względu na to, że jest ograniczona ilość. I tutaj jest bardzo duża przewaga Bitcoina nad złotem w przechowywaniu wartości. Z drugiej strony Bitcoin średnio nadaje się do płacenia ze względu na to, że jest bardzo zmienny. Jest taki wykres 30-dniowy dolara porównujący do Bitcoina i dzięki niemu możemy dowiedzieć się, że Bitcoin jest 7 razy bardziej zmienny niż dolar. Tutaj jest informacja podana, widać wszystko dokładnie, że Bitcoin jest bardzo zmienny i nie można nim za bardzo płacić. Ale według mnie z biegiem czasu Bitcoin będzie coraz bardziej upodabniał się do dolara i ta zmienność będzie wynosiła coraz mniej. Ze względu na to, że dopiero ma 14 lat, więc z biegiem czasu ta zmienność będzie coraz mniejsza. I to koniec w tym materiale.
Wszystkie te przemyślenia pochodzą z książki Standard Bitcoina oraz moich osobistych przemyśleń. Żegnam, Shaolin.